Być może zdarzyło Wam się kiedyś, że wracacie do domu, a tu na środku przedpokoju leżą buty obok kurtka. Emocje się w Was gotują i myślicie, co ja mam znowu z tym zrobić? Jak akceptować dziecko w takiej sytuacji, kiedy nie podoba mi się to, jak ono się zachowuje? No, żeby zaakceptować dziecko, nie akceptując jego zachowania, my proponujemy coś takiego. Oddziel dziecko od jego zachowania. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe. Mechanizm, który za tym stoi, polega na tym. Kiedy dziecko robi coś, co nam się nie podoba, kiedy nie spełnia naszych oczekiwań, kiedy łamie zasady obowiązujące w domu, albo kiedy nie dotrzymuje umowy, powoduje, że w nas zagotowują się emocje i ogarnia nas złość. I te emocje powodują, że zwracamy się do dziecka z dezaprobatą. Mówimy: znowu to zrobiłeś. Tyle razy Cię prosiłem, żebyś to zrobił. Jesteś beznadziejny, nie można na Tobie polegać, nie można Ci zaufać. Te słowa jednak nie rozwiązują problemu. One jedynie komunikują dziecku, że jest do niczego. To nie jest jakieś konstruktywne rozwiązanie problemu, to jest raczej początek dobrej kłótni. Proponujemy, żeby zamiast takich słów, odrzucenia, dezaprobaty, spróbować powiedzieć coś innego. Zamiast mówić: znowu to zrobiłeś, można powiedzieć: zauważyłem, że zostawiłeś śniadanie na stole w kuchni. Wymyślmy coś razem, żebyś na drugi raz nie zapominał o śniadaniu do szkoły i żebyś nie był głodny. Albo zamiast mówić: znowu zostawiłeś buty na środku mieszkania, możemy powiedzieć: proszę, schowaj buty do szafki w przedpokoju. Nie zniechęcajmy się, jeśli będzie trzeba to powtórzyć kilka razy. Zamiast mówić: jesteś beznadziejny, nie można na Tobie polegać, nie można Ci zaufać, można powiedzieć: synu, córko, mam ważną sprawę do omówienia z Tobą. I w trakcie tej rozmowy można zapytać: jak to wyglądało? Powiedz mi, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Jak myślisz, z kim trzeba o tym porozmawiać? Kogo trzeba przeprosić? To są przykładowe pytania oczywiście. Kogo można przeprosić? W jaki sposób możesz rozwiązać tę sytuację? Pewien ojciec naszego kursu opowiadał nam taką historię. Od kilku lat między nim a jego nastoletnią córką ciągle iskrzy. Rozmawiają, iskrzy. Coś ten, zawsze jest napięcie. No i pewnego razu córka już zbliżała się do 18 i zdecydowała się robić kurs na prawo jazdy i potrzebowała jego pomocy. Przy tym kursie, wiadomo, facet, samochód, te sprawy. No i przyszła do niego i mówi: tato, czy mógłbyś mi pomóc? I on mówi tak. Pierwsza reakcja, jaka pojawiła się w mojej głowie, była taka: co? Tyle lat proszę Cię, żebyś coś zrobiła i nigdy nie robisz, a teraz ja mam Ci pomóc? Ale druga myśl, która mu przyszła do głowy, była taka: być może to jest dobra okazja, żeby właśnie oddzielić moją córkę od jej zachowania. Nie pozwolić, żeby moje emocje, które wzbudzały się przez ten ostatni okres i jej zachowanie, które miała, wpłynęły teraz na to, co zrobię. I wbrew tej pierwszej reakcji powiedział: tak, córeczko, pomogę Ci. I potem, jak opisywał ten czas, kiedy pomagał jej przy robieniu tego kursu na prawo jazdy, to powiedział tak: wow, odzyskałem nadzieję. Oto zobaczyłem za powłoką zbuntowanej nastolatki w środku moją słodką córeczkę. Była taka sama jak kiedyś, jak zawsze ją kochałem, taką moją malutką, piękną, wspaniałą dziewczynkę i nabrałem taką nadzieję, taką pewność, że w środku jest ta sama osoba. Dzisiaj jest mi ją łatwiej akceptować dzięki temu doświadczeniu. Ten tata okazał córce bezwarunkową akceptację. Potrafił oddzielić ją jako osobę od tego, jak ona się zachowuje. Jego emocje nie wpłynęły na jego zachowanie, na jego decyzję w stosunku do tej córki. I bezwarunkowa akceptacja jest jednym z elementów kursu Dom mocnych więzi. Nasze spotkania są przeznaczone dla rodziców, odbywają się co 2 tygodnie i są online. I one składają się właśnie z takich 6 elementów, 6 tematów. To jest afirmacja, bezwarunkowa akceptacja, docenianie, okazywanie czułości, czas i odpowiedzialność. Spotkania są prowadzone metodą warsztatową i na każdym spotkaniu uczymy się, czym jest ta cecha, jaką potrzebę emocjonalną dziecko zaspokaja i jak możemy ją wdrażać w naszym domu.
Kurs ten jest przeznaczony dla rodziców, którzy już zmagają się z jakimiś problemami wychowawczymi, nie umieją się dogadać ze swoimi dziećmi, ale też dla osób, które chcą się przygotować, chcą być lepsze, chcą być ekspertami w dziedzinie budowania więzi z dziećmi. Ten kurs pomógł mi nie powielać błędów moich rodziców. Mi z kolei pomógł w okazywaniu uczuć swoim dzieciom, okazywaniu miłości, bo też nie byłem przyzwyczajony do tego, żeby mówić komuś wprost, że go kocham, przytulać dziecko czy tak dalej. Nasz dom jest też takim domem, gdzie właśnie słyszymy siebie nawzajem. Ostatnio tak niedawno przyszli znajomi i tam, pamiętam, rozmawialiśmy coś i ja albo Gosia poprosiliśmy o coś naszego nastolatka, żeby podszedł, bo chcieliśmy go poprosić, żeby coś przyniósł z kuchni i powiedzieliśmy to tylko raz. On był w innym pokoju i przyszedł, więc ci nasi znajomi powiedzieli: wow, to nastolatek słyszy po pierwszym wezwaniu i przychodzi. No, było totalne zdziwienie. A myślę, że to jest praca, to owoce tego kursu właśnie. Nasze dzieci też lubią z nami spędzać czas. 18-15-latek, który lubi ciągle grać z dziećmi, z rodzicami w gry planszowe, który chętnie z nimi wyjeżdża w góry czy gdzieś tam, no to wskazuje na to, że jakby ta inwestycja w czas, którą robiliśmy do tej pory, ma teraz swoje efekty, nie? Że ciągle lubimy ze sobą być. Na ten kurs można zapisać się na naszej stronie werwińscy.pl. Jeśli właśnie kurs się rozpoczyna, to już będzie można wziąć udział. Jeśli nie, to można poczekać w poczekalni do rozpoczęcia nowej edycji. Kurs jest bezpłatny dzięki darczyńcom naszej fundacji. Chcemy po prostu, żeby finanse nie były dla nikogo przeszkodą w uczestnictwie. Jedyne, co trzeba zainwestować, to czas. Rodzice, którzy biorą udział w tym kursie, twierdzą, że ten czas warto zainwestować, ponieważ doceniają i tę wiedzę, którą zdobyli na kursie, i to, że mogą rozmawiać o swoich problemach z rodzicami, którzy są w podobnej sytuacji. Zapraszamy werwińscy.pl